Kilka lat temu na rynku pojawił się nowy produkt modelarski pod postacią elastycznej masy maskującej. Pytanie, kto za tym stoi i jak tego używać, będziemy starali się wyjaśnić w tym odcinku. W najnowszych poradach spod lady maskowanie modelu samolotu. Oglądajcie z nami. Cześć, witamy w Exito TV i już za moment pokażemy Wam, jak w dobry i szybki sposób zamaskować model samolotu, bo akurat na podstawie Hurricane'a będziemy Wam przedstawiać elastyczną masę maskującą wielorazowego użytku, która bardzo mocno ułatwi Wam zabawy z kamuflażem, który czasem może być trudny do wymaskowania, natomiast to jest sposób taki, który nie zedrze Wam farby, którą położyliście wcześniej, sprawi, że nie będziecie musieli spędzać wielu godzin na żmudnym docinaniu taśm maskujących do różnego rodzaju plamek czy kształtów kamuflażu, który jest malowany na samolotach, czy to drugowojennych, czy współczesnych, i generalnie jak z taką masą pracować, bo jest kilka specyficznych trików. Robert już jest tam przygotowany na stanowisku do malowania i zaraz wszystkiego się dowiecie. Oglądajcie z nami. No to zaczynamy. Na naszej podstawce kręci się już Hurricane Mark I, wersja pustynna, Libia, wstępnie pomalowany, wstępnie wymaskowany taśmą maskującą i możemy przystąpić już do zabawy z naszą masą maskującą. Tutaj, jak widzicie, warto sobie na początek zrobić wałeczek, który będziemy potem rozcinać. W lewym górnym rogu wyświetlają Wam się modelarskie produkty, jeżeli chodzi o naszą masę maskującą. Nie sugerujcie się tym, że Robert akurat ma tą easy cutting, rozwałkowuje te wałeczki. Wystarczy cokolwiek, co jest w miarę sztywne i twarde, tak właściwie, żebyśmy popracowali jak wałkiem nad ciastem. Tutaj kwestia tego, jak gruby ten wałeczek masy zrobicie, zależy tylko i wyłącznie od Was i od tego, jaki macie duży model i jaki potrzebujecie sobie zrobić kamuflaż. Przystępujemy do części zasadniczej. No i najpierw tymi wałeczkami musimy wyznaczyć sobie granice plam. Będziemy maskować tak, żeby został nam kolor piaskowy, zamaskowany, a malować będziemy kolorem rafu Dark Earth za momencik. Troszeczkę tego pre-shadingu też widać. Trzeba zaznaczyć, że masa trzyma się bardzo dobrze, natomiast im bardziej porowata jest powierzchnia, do której się przyczepia, tym lepiej ona sobie z nią radzi i tym mocniej do niej przywiera, ale nie martwcie się, ona absolutnie nie ma szans podnieść farby, no chyba że jest jakiś bardzo, bardzo duży błąd na modelu i powierzchnia jest tłusta i farba trzyma się, no powiedzmy, na słowo honoru. Warto sobie wziąć też, tak jak widzicie tutaj, wykałaczkę i po położeniu wstępnym tego wałeczka, który nam rozgranicza plamy, troszeczkę to sobie spłaszczyć, tak żeby nie było aż takiego podcięcia, żeby to przejście było bardzo wyraźne i żeby jednocześnie zgadzało się to z naszym założonym przebiegiem plan. Należy też pamiętać, że masa ta ma taką specyficzną właściwość, że mówiąc kolokwialnie, ciągnie ją do ziemi, to znaczy jeżeli zostawicie ją na chwilę, to ona zacznie spływać Wam z modelu. Dzieje się to powoli, ale raczej nie należy robić sobie przerw 20-30 minutowych po zamaskowaniu jakiegoś fragmentu. Lepiej sobie zamaskować mniej i pomalować, jeżeli mamy troszeczkę ograniczone możliwości czasowe, niż wymaskować najpierw cały model i zostawić go na godzinę, dwie, żeby potem okazało się, że nam troszeczkę to wszystko spływa i właściwie całą pracę musimy powtarzać od nowa. Warto też pamiętać, że o ile masa bardzo dobrze odchodzi z modelu i w ogóle ze wszystkich powierzchni, to z kolei ona bardzo, bardzo dobrze przyczepia się sama do siebie, także trzeba uważać, żeby nie dotknąć tym kawałkiem, który chcemy wymaskować, tego, co mamy już położone, bo może się zdarzyć, że podniesiemy i będziemy musieli znów powtarzać pracę, którą wykonaliśmy przed chwilą. Tutaj, jak widzicie, na filmie idzie to szybko, w rzeczywistości idzie to też całkiem
szybko i tak jak już wspominałem wcześniej, warto sobie na przykład wykałaczką troszeczkę dopracować te granice. Ta masa bardzo dobrze się poddaje, nie ma obawy, że uszkodzimy naszą farbę, więc zawsze to jest taki element, nad którym warto troszeczkę więcej czasu spędzić. Oczywiście w miarę jak będziemy zwiększać ilość tych wałeczków i tej masy, no to coraz trudniej będzie nam złapać gdzieś za model. Dodatkowo jeszcze poza masą typu Panzerputty czy Masking Putty używamy też Patafixa z na przykład uchu albo Blu-Tacka. Tutaj nazwy handlowe są przeróżne. Ta masa ma troszeczkę inne zastosowanie, ona jest sztywniejsza, nie tak dobrze urabia się w rękach jak masa czarna, którą widzicie na reszcie samolotu i jest troszeczkę silniej klejąca. Ona w założeniu miała przytrzymywać tymczasowo i bez śladów różnego rodzaju kartki papieru, troszeczkę cięższy karton, plakat, natomiast w modelarstwie można ją spokojnie wykorzystać w podobnym celu jak tamtą masę maskującą, żeby uzyskać bardzo łatwe i ładne przejścia między plamami wielokolorowego kamuflażu. Oczywiście można sobie troszeczkę popracować i można sobie troszeczkę tak to pozmieniać, żeby uzyskać albo przejścia bardzo ostre, albo z lekkim odkurzem, chociaż z lekkim odkurzem zdecydowanie polecamy malowanie z ręki. Najtrudniejszy etap, w którym możemy sobie najwięcej sprawić kłopotów, to jest etap wypełniania plam, bo musimy je wypełnić. Nie używamy do tego taśmy maskującej, nie używamy do tego innych produktów niż właśnie ta czarna masa maskująca, bo to jest najwygodniejszy sposób. Musimy ją rozrobić w takie płachty. Raczej staralibyśmy się polecić, żeby te płachty nie były takie duże, bo dodać zawsze można, natomiast jeżeli wyjdzie nam za dużo i chwyci, tak jak mówiłem, inny wałeczek, no to jest duża szansa, że będziemy musieli powtarzać maskowanie w tym miejscu. No i tak powoli pracujemy, tak jak tutaj widzicie, Robert nakłada kawałek takiej płachty z masy maskującej, no i tam, gdzie nie dochodzi, a jest jej troszeczkę więcej, można ją na przykład trzonkiem pensety, albo wykałaczką, albo jakimkolwiek innym narzędziem delikatnie rozciągnąć, naciągnąć. Tutaj bardzo pomocna jest ta funkcja masy, która powoduje, że ona bardzo dobrze sama do siebie się przyczepia, bo wystarczy tylko lekko dotknąć wałeczka, żeby uzyskać bardzo dobre połączenie i nic nam nie będzie odpadać, naciągać się i tak dalej. Pamiętać też należy o tym grawitacyjnym, bardzo spływającym działaniu tej masy, to znaczy ona będzie nam w te detale wchodzić, więc może się zdarzyć, że za 5-10 minut pojawią się jakieś małe szczelinki, jeżeli czegoś nie domaskujemy dobrze. No i trzeba pamiętać, że jeżeli wpadnie nam coś takiego, czy to do dyszy odrzutowca, jeżeli będziemy robić, czy do na przykład niezamaskowanego kokpitu, to możemy mieć trochę problemów, żeby tę masę wydobyć. No i być może trzeba byłoby odwrócić nawet model do góry nogami i poczekać, aż masa wypłynie. Jeśli chodzi o Blu-Tacka, który widzimy jeszcze na ogonie w formie wałeczków, to tutaj nie ma takiej obawy, to jest masa, która nie zachowuje się tak jak ta czarna warstwa maskująca, ona nie spływa, utrzymuje swój kształt, więc można z nią pracować znacznie dłużej. Tutaj, tak jak widzicie, już mamy samolot zamaskowany, będziemy malować tymi dwoma kolorami, czyli z Mr. Hobby Dark Earth, troszeczkę rozbielony kolorem Off-White. Robert przygotował sobie mieszankę już troszeczkę wcześniej, zalewamy kubeczek aerografu, no i malujemy tak, jakbyśmy standardowo malowali pierwszą warstwę. Możemy oczywiście tutaj też sobie robić delikatne cieniowanie. Trzeba czasem popatrzeć, tak jak tutaj widzieliście. Jeśli mamy jakąś nagle dziurkę, jakąś przerwę w tej masie maskującej, trzeba uważać, bo może potem trzeba będzie poprawiać. To się zdarza. Staraliśmy się tutaj pracować bardzo szybko, żeby nam ta masa za bardzo nie spłynęła. Oczywiście to nie dzieje się od razu, ale już po 5 minutach widać byłoby przesunięcie, jeżeli na przykład podparlibyśmy nas jedno skrzydło i Hurricane byłby troszeczkę przechylony na bok. Malowanie, tak jak mówiłem wcześniej, wygląda dokładnie tak jak zawsze. Nie ma co obawiać się, że ta masa zareaguje w jakiś sposób z farbą. Z naszego doświadczenia wynika, że nieważne jaką farbą się maluje, czy jest to Mr. Hobby, czy jest to Tamiya, czy jest to Vallejo, czy AK Interactive, czy AK Interactive Real Color, wszystkie te farby są obojętne dla tej masy, nic nam się nie zaparzy, nic nam nie zareaguje, nie stopi się, nie wtopi się w model, także spokojnie można sobie malować tak jak standardowo byśmy malowali. To samo odnosi się do Patafixu, nazwijmy to tak już ogólnie.
i też nie jest to masa, która sprawia jakiekolwiek problemy. Oczywiście proces malowania będzie troszeczkę trwał, w zależności od tego, ile macie kolorów. Może być konieczność powtórzenia tego kilka razy, to znaczy najpierw nałożenia jednej warstwy masy maskującej, a potem kolejnej. Natomiast nie ma problemu, jak tylko farba jest troszeczkę wyschnięta na tyle, że można dotykać model w rękawiczkach, oczywiście najwygodniej, i wtedy już farba jest ułożona, można tę masę już w tym momencie kłaść, nic się nie stanie, też nie zareaguje z farbą, nie podniesie nam farby. No i teraz zdejmujemy, to jest ten najważniejszy moment, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Masa, jak widzicie, zdejmuje się łatwo, trochę gorzej zdejmuje się taśma maskująca, no ale już tutaj odkrywamy wszystkie karty, odkrywamy też spód, który był pomalowany na brytyjski kolor Azure. Masa jest wielorazowego użytku, więc wrzucamy z powrotem do puszeczki i możecie zaobserwować to spływanie, o którym mówiłem. Masa powoli wróci i wypoziomuje się sama. Tak prezentuje się nasz Hurricane. Jak widzicie, ciekawy też schemat malowania z kolorem Azure zamiast żółtego na krawędziach natarcia i zaraz za kołpakiem śmigła. Tyle na dzisiaj. Jak widzieliście, bardzo łatwo można posługiwać się masą maskującą i uzyskać naprawdę świetne efekty w prosty sposób. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, dać łapkę w górę, jeżeli się podobało, a my słyszymy i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!